Więc otworzyłeś Comfy UI po raz pierwszy i patrzysz na to. Ekran pełen jakichś pudełek, kabli. Mówiąc szczerze, wygląda to bardziej jak instrukcja składania mebli z Ikei, tylko że bez obrazków i po chińsku, niż program do robienia obrazków. Twój pierwszy instynkt to prawdopodobnie zamknąć kartę i nigdy więcej tu nie wracać. Ale co jeśli powiem ci, że ten cały skomplikowany bałagan jest w rzeczywistości o wiele prostszy niż myślisz? Co jeśli powiem ci, że za moment weźmiemy ten przerażający ekran i użyjemy go, żeby stworzyć nasze pierwsze małe arcydzieło? Dobra, zanim wskoczymy w to jak, na szybko omówmy dlaczego. Po co w ogóle zawracać sobie głowę Comfy UI, skoro istnieją strony, gdzie po prostu wpisujesz tekst i dostajesz obrazek? Te strony są świetne na początek, ale działają jak automat z przekąskami. Wrzucasz monetę, wciskasz guzik i dostajesz batona. Masz bardzo mały wpływ na to, jak ten baton został zrobiony. A Comfy UI? Comfy UI to nie jest automat, to cała w pełni wyposażona kuchnia. Comfy UI to tak zwany interfejs nodowy. Wiem, brzmi mądrze i skomplikowanie, ale to tylko trudne słowo na coś, co w rzeczywistości jest jak budowanie z cyfrowych klocków Lego. Każde to pudełko, które widzisz, czyli node, to jest jeden pojedynczy klocek z jednym bardzo konkretnym zadaniem. Ten klocek ładuje model AI, ten drugi trzyma twój tekst, czyli prompt, a jeszcze inny zajmuje się samym generowaniem obrazu. A te kabelki? To są po prostu twoje ręce, którymi łączysz te klocki ze sobą, żeby zbudować workflow, czyli twój własny, unikalny schemat do tworzenia obrazów. A ta wolność to dopiero początek, bo budując samemu zyskujesz supermoce, których nie dają proste strony. Pełna kontrola nad każdym detalem, większa wydajność, bo używasz tylko tego, czego potrzebujesz. Całkowita prywatność, bo wszystko dzieje się na twoim komputerze i co najważniejsze, zero kosztów, żadnych kredytów, żadnych subskrypcji. Więc tak, na początku wygląda to trochę strasznie, ale pamiętaj, tak naprawdę po prostu łączymy ze sobą kilka klocków Lego, żeby zbudować nasz własny, o wiele potężniejszy generator obrazów. Zacznijmy od przygotowania Comfy UI do działania. Istnieje kilka sposobów instalacji, ale na początek, zwłaszcza jeśli masz komputer z systemem Windows i kartą graficzną NVIDIA, wybierzemy absolutnie najłatwiejszą metodę. Najpierw będziesz potrzebować narzędzia do rozpakowania pliku. Świetne darmowe programy do tego to WinRAR lub 7zip. Następnie udaj się na oficjalną stronę Comfy UI na GitHubie, poszukaj sekcji Releases, czyli wydania, znajdź link z nazwą podobną do comfyui.windows.portable.nvidia.7z i pobierz ten plik. Gdy już go masz, użyj 7zip, aby rozpakować plik w łatwo dostępnym miejscu. Ten następny krok jest kluczowy. Comfy UI potrzebuje modelu, nazywanego również checkpointem, aby w ogóle móc działać. Pomyśl o modelu jak o prawdziwym mózgu sztucznej inteligencji. To on został wytrenowany na milionach obrazów i to on wie, jak rysować. Choć Comfy UI może teraz zasugerować pobranie podstawowego modelu przy pierwszym uruchomieniu, wiedz, że bez niego Comfy UI jest jak pusta fabryka. Na początek sugeruję pobranie popularnego wszechstronnego modelu, takiego jak Dream Shaper lub Realistic Vision. Znajdziesz je na stronach takich jak Civit AI czy Hugging Face. Gdy pobierzesz plik modelu, prawdopodobnie będzie miał rozszerzenie .save tensores, musisz umieścić go w bardzo konkretnym folderze. Wewnątrz stworzonego folderu Comfy UI musisz podążać ścieżką Comfy UI, Models, Checkpoints. Po prostu przeciągnij i upuść swój nowy plik modelu prosto do folderu Checkpoints. Prawidłowe umieszczenie modelu zaoszczędzi Ci wiele frustracji i otworzy drogę do dalszych eksperymentów. I to była ta trudna część. Aby uruchomić wszystko, wróć do głównego folderu comfyui.nvidia.portable i poszukaj pliku o nazwie Run NVIDIA GPU BAT. Kliknij go dwukrotnie, pojawi się czarne okno wiersza poleceń, które wykona swoje zadanie. Po około minucie Comfy UI powinien automatycznie otworzyć się w przeglądarce internetowej. Jeśli nie masz karty NVIDIA, możesz spróbować użyć pliku run.cpu.bat, ale ostrzegam, będzie to znacznie wolniejsze. Okej, Comfy UI odpaliło się po raz pierwszy i przywitało Cię właśnie czymś takim. Cały proces płynie logicznie od lewej do prawej. Wszystko zaczyna się od naszego mózgu AI, czyli węzła Load Checkpoint. To tutaj wybieramy model, który będzie malował nasz obraz.
Ten mózg potrzebuje instrukcji i do tego służą te dwa pola Clip Text Encode. Górne to nasza komenda, co chcemy zobaczyć, a dolne to, czego chcemy uniknąć. Potrzebujemy też płótna. Widzisz ten węzeł Empty Latent Image? To jest właśnie nasze puste, cyfrowe płótno. To tutaj decydujemy o rozmiarze i proporcjach naszego przyszłego obrazu. Domyślnie jest to 512 na 512 pikseli. Idealny kwadrat na start. I na końcu cała ta moc spotyka się w tym najważniejszym gościu – K-Sampler. To jest nasza cyfrowa ciemnia fotograficzna. To on bierze mózg, instrukcje i płótno i wywołuje z tego gotowy obraz. Omówimy go za sekundę, bo tam dzieje się prawdziwa magia. A na samym końcu linii produkcyjnej mamy WAE Decode, który zamienia obraz na format zrozumiały dla nas, i Save Image, gdzie wyskakuje gotowe dzieło. Widzisz? Mózg, instrukcje, płótno, wywoływarka i gotowy obraz. Proste. Dobra, gotowy, żeby stworzyć coś fajnego? Najpierw idziemy do węzła Load Checkpoint po lewej. Kliknij w nazwę modelu, która już tam jest. Powinna pojawić się lista, a na niej model, który wcześniej pobrałeś. Wybierz go. A jeśli go tam nie ma, bez paniki. To po prostu znaczy, że nie jest w odpowiednim folderze. Zatrzymaj wszystko, przenieś plik do Models Checkpoints, a potem kliknij przycisk Refresh. Zostawmy na razie rozmiar Latent Image na 512 na 512. Dalej, prompt. W tym górnym, większym polu czas na kreatywność. Kliknij raz i wpiszmy jakiś opis. Może coś w stylu zdjęcie uroczego robota, który podlewa jeden świecący kwiat na dziwnej, obcej planecie, piękne niebo 4K. Im więcej detali, tym lepiej. Teraz prompt negatywny. W dolnym polu wpisujemy wszystko, czego chcemy uniknąć, żeby oczyścić obraz. I to tyle, jeśli chodzi o przygotowanie. A teraz, zanim wciśniemy generuj, spójrzmy na sekundę na ten nasz silnik, czyli K-Sampler. To tutaj kryją się najważniejsze pokrętła, które musisz znać. Pierwsze to seed. To jest jak DNA naszego obrazu. Jak zmienisz na fix, za każdym razem dostaniesz dokładnie ten sam obrazek. Jeśli zmienisz go na randomize, za każdym razem dostaniesz coś nowego. Drugie to steps, czyli poziom dopracowania. Im więcej kroków, tym więcej czasu AI spędzi na dopieszczaniu detali. Na start 20 do 25 jest idealne. Trzecie to CFG, nasze pokrętło kreatywności. Im wyższa wartość, tym bardziej AI trzyma się Twojego promptu. Im niższa, tym bardziej szaleje. 7 do 8 to złoty środek. Czwarte to sampler name, czyli styl pędzla naszego malarza. Euler jest szybki i świetny do testów. Inne jak DPM++ są wolniejsze, ale potrafią dać o wiele bardziej szczegółowe rezultaty. Zostawmy na razie Euler. I ostatnie, ale chyba najważniejsze pokrętło Denoise. Wyobraź sobie, że K-Sampler to artysta-rzeźbiarz, a nasze puste płótno z szumu to dla niego blok marmuru. Denoise mówi rzeźbiarzowi, jak bardzo ma się pozbyć oryginalnego marmuru i zastąpić go rzeźbą. Przy generowaniu od zera, jak teraz, zawsze ustawiamy to na 1.0, co oznacza zapomnij o marmurze, stwórz coś w 100% nowego na podstawie mojego pomysłu. Ale pobawimy się tym suwakiem w przyszłych odcinkach, gdy będziemy przerabiać istniejące obrazy, bo tam dzieje się prawdziwa magia. Okej, podstawy opanowane, teraz czas na magię. Na dole kliknij guzik Run. Od razu zobaczysz, jak węzły podświetlają się na zielono, jeden po drugim, a Confi-UI wykonuje Twój proces od lewej do prawej. Zobaczysz pasek postępu na K-Samplerze, który robi swoją magię, a potem po kilku sekundach BAM! Oto i on! Twój pierwszy obraz wygenerowany przez AI. Możesz kliknąć prawym przyciskiem na Save Image, żeby otworzyć go na pełnym ekranie. Wygenerowane zdjęcia zapisują się od razu w folderze Output. Gratulacje! Właśnie użyłeś Confi-UI, żeby stworzyć coś absolutnie od zera. Właśnie spojrzałeś w oczy temu przerażającemu interfejsowi i zmusiłeś go, żeby stworzył dla ciebie coś unikalnego. Największą przeszkodą jest zawsze ten pierwszy krok, a ty właśnie go przeskoczyłeś. Nie było tak źle, prawda?
Jeśli ten poradnik pomógł Ci przejść ten pierwszy, najtrudniejszy tutorial, to wiesz co robić. Zostaw suba i włącz dzwoneczek, bo to dopiero początek. W następnym odcinku zrobimy coś szalonego. A teraz najważniejsze. To jest początek naszej wspólnej przygody. Jeśli w trakcie tego filmu cokolwiek było niejasne albo utknąłeś na jakimś etapie, bez wahania napisz o tym w komentarzu. Postaram się pomóc każdemu. Wasze pomysły i problemy to dla mnie najlepsza inspiracja. Dzięki za oglądanie i dobrego generowania.